Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Jacek Podgórski, Piguła Tygodnia. Naszym gościem dzisiaj jest pan dr Wojciech Szewko, analityk stosunków międzynarodowych, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, wykładowca Collegium Civitas, autor licznych publikacji dotyczących stosunków międzynarodowych, ale też autor takiej pozycji Księga Dżihadu, która się ukazała w roku ubiegłym, a to co najważniejsze to człowiek, który prowadzi taki dosyć popularny kanał na YouTubie Na Wschód od Bliskiego Wschodu. No i jest oczywiście też Andrzej Rozenek z nami. Dzień dobry panowie, witam serdecznie. Witam. Dobry. Cześć Wojtku, witam Państwa serdecznie. Cześć, witajcie. Ja jestem ta piguła tygodnia, tak. Piguła tygodnia, doktor od stosunków, jak to Wojtek? Doktor od stosunków, tak, zdecydowanie. Dobrze. Chcieliśmy, Wojtku, porozmawiać przez ten czas, który mamy przed sobą, o tym, co się dzieje w relacjach międzynarodowych, a właściwie o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a właściwie dokładnie o tym, co się dzieje w relacjach Izrael-Iran, a właściwie nie w relacjach, tylko co się dzieje na tej wojnie. Powiedz nam na początek, jakie są cele, twoim zdaniem, rządu Izraela w tym konflikcie, bo te cele się chyba zmieniają. Ja dzisiaj przejrzałem sobie, przygotowując się do naszej rozmowy, Haaretz i tam Tzvi Balel, czyli ten felietonista, też analityk Bliskiego Wschodu z Haaretzu napisał, że w związku z tym, że program nuklearny irański został, tak jakby to powiedzieć, uszkodzony, jak to on mówi, i tak naprawdę trzeba by było na nowo zdefiniować realne cele tej wojny, bo obalenie dyktatury w Iranie wcale nie gwarantuje, że nowa władza będzie liberalna i że tam nastanie w sposób cudowny demokracja, bo tu też przywołał różne historyczne amerykańskie sukcesy w tej dziedzinie. Zawsze powstaje pytanie, czy mam opowiadać o tych celach deklarowanych politycznie, czy tych faktycznych, bo one się niestety różnią. Najpierw powiedzmy o tych deklarowanych politycznie, bo one się pojawiają w przestrzeni publicznej. Pierwszym deklarowanym publicznie celem to jest właśnie uszkodzenie irańskiego programu nuklearnego. No tyle tylko, że jest to cel o tyle ulotny, bo żeby tak naprawdę uszkodzić ten program, trzeba byłoby zabić wszystkich naukowców, mniej więcej do poziomu studenta, tych profesorów, których zabito pierwszego dnia. No bo niestety, ale w tej chwili budowa broni nuklearnej to nie jest wiedza tajemna, tak? Już jesteśmy kilkadziesiąt lat po projekcie Manhattan i jeżeli ktoś ma wykładaną fizykę na średnim poziomie, to przynajmniej teoretycznie taką bombę może zbudować, a jeżeli nie ma teorii, to może sobie na przykład pożyczyć od Kima jednego praktyka, który powie, jak te śrubki się, prawda, ze sobą skręcać, więc to nie jest nic mocno skomplikowanego. Jeżeli mówimy o możliwości wykorzystania wirówek na przykład, które tam są uszkadzane bądź też nie, no to znowu, po pierwsze takie wirówki, jeżeli się ma technologię i ma się chociaż jednego inżyniera, który przeżyje, no to można to odbudować w ciągu pewnie dzisiaj już nawet kilku miesięcy, nie trzeba wielu lat, tak jak kiedyś, bo to są technologie dostępne bardzo często, przynajmniej te komponenty spółki, a jeżeli nie spółki w Iranie, to spółki w bliskim i prawie że sąsiednich Chinach. Może nie na AliExpressie, ale w każdym razie to nie jest bardzo skomplikowane. Tak? To nie jest coś takiego, co powoduje, że odsuwamy program nuklearny o 10 lat. Jeżeli chodzi o zapasy tego materiału rozszczepialnego, który jest wzbogacony do 60 lub nawet 90%, bo teraz już na pewno się nie dowiemy, do jakiego poziomu, to, że mieli do 60% i materiał na budowę 10 bomb atomowych, to wiemy, ja o tym opowiadałem chyba we wrześniu, bo w ubiegłym roku, no bo wtedy Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej tak szacowała. Więc na tych samych szacunkach, że oni mają na tyle, opieramy się dzisiaj, no jakby nie było prawie rok później. Czyli tak naprawdę ile mają? A jeszcze wtedy mówiono, że no w ciągu miesiąca mogą wzbogacić. I dalej mówimy, że mają na 10 i dalej w ciągu miesiąca. No sorry, parę miesięcy od tamtej pory minęło. Czyli jeżeli zakładamy złą wolę, prawda, złą wolę, czy dobrą dla nich, prawda, wolę po stronie irańskiej, to może się okazać, że oni ten materiał nie na 10, tylko na 15 bomb mają już od dawna. Co więcej, wczoraj w takim wywiadzie jeden z liderów Gwardii Strażników Rewolucji powiedział, że oni się spodziewali tego ataku od mniej więcej marca. W związku z tym już wszystkie przecież zapasy tego mają poukrywane bardzo dobrze w różnych miejscach. No to byłoby rozsądne, prawda, że
Przecież nie trzymają tego w paczkach koło tych wirówek, prawda, jeszcze w miejscach, które są najbardziej oczywiste do bombardowania. To nie Polska, tak? Znaczy to nie nasi planiści, tak? Więc można założyć, że tam trochę ci planiści wojskowi myślą. Niespecjalnie jak widać, ale trochę tak. Potem mamy, więc to jest trzeci element tego programu. No ale załóżmy, jeżeli nawet to był taki cel, czyli celem było jakieś tam uszkodzenie, zniszczenie na przykład tych zakładów, to znowu Izrael od początku wie, że za wyjątkiem użycia taktycznej broni nuklearnej nie ma takich zdolności. Te samoloty nawet tymi bombkami, które oni mają, których zresztą większość wydali, że tak powiem, już na niszczenie Rafah, prawda, i Gazy, no to oni nie są w stanie po prostu zniszczyć. To są takie góry jak za mną. To jest Teheran akurat i wyobraźmy sobie, że pod taką górą, jeszcze gdzieś tam pod jej korzeniami, kilometr są takie na przykład magazyny. No to wyobraźmy sobie nawet zrzucenie jednej czy dwóch bomb nuklearnych na to. Ja polecam taki filmik, jak Pakistan sobie robił swoją własną bombę nuklearną, to testy właśnie robił w takich górach. No tam się pokruszyło trochę na wierzchu, prawda, tego, ale góra stoi tak jak stała, prawda, do dzisiaj, więc to nie jest proste. Tylko Amerykanie dysponują takimi bombami, które zrzucone pewnie nie pojedynczo, ale wielokrotnie przez kilka dni, a zdaje mi się mają ich tylko kilkanaście, więc to też nie jest pewne, mogą rzeczywiście przynajmniej w ten Fordow, prawda, ten najbardziej znany właśnie pod górą będący ośrodek uszkodzić, albo Amerykanie też się zdecydują po prostu użyć taktycznej broni nuklearnej, żeby tam wydłubać część tych wirówek. No ale dobrze, załóżmy, że to się uda, tak? To jeżeli tak, to w takim razie ta wojna powinna trwać tydzień od momentu przyłączenia się na przykład Amerykanów. Być może więcej się nie da, tak? I tak skończą im się te bomby właśnie do burzenia bunkrów w ciągu tych kilku dni. No więc jak się Netanyahu zorientował, że to może być bardzo szybko, bardzo krótko, no bo to, co jest na powierzchni, zbombarduje szybko, zresztą ma w tej chwili przewagę w powietrzu, więc może sobie wybierać cele. To nie są setki zakładów, które produkują wirówki, prawda, czy setki zakładów nuklearnych, to jest kilka dobrze nazwanych, zresztą zidentyfikowanych zakładów, a tych, o których nie wiedzą, to nie zbombarduje, więc krótko mówiąc, ten cel jeden znamy. W związku z tym wymyślił sobie, że ta wojna będzie trwała za krótko. A w związku z tym drugim celem potencjalnym to jest zlikwidowanie potencjału rakietowego Iranu. No więc w przeciwieństwie do tego programu nuklearnego, który według amerykańskiego przynajmniej wywiadu nie stanowi zagrożenia żadnego, znaczy tam jest, że Iran rzekomo jest, jak powiedziała Tulsi Gabbard w kongresie, 3 lata dopiero by im tam zajęło właśnie dowiedzenie się, jak te śrubki skręcać. W związku z tym, no to jest już bardziej realny, tym bardziej, że to jest rzeczywiście coś, co realnie zagraża Izraelowi. Zresztą widzimy to teraz na zdjęciach, tak, że te nowe szczególnie rakiety, to też jest pewna ciekawostka z tym związana, są w stanie sobie swobodnie te wszystkie tam stringi Dawida i inne systemy omijać jak chcą w tej chwili. To jest tak, że o ile przy tych rakietach robionych z rur kanalizacyjnych przez Hezbollah, to ta żelazna kopuła była bardzo skuteczna, ale te już systemy, te THAAD, Arrow 3 i tak dalej, no trzeba pamiętać, że one nigdy nie były testowane w warunkach bojowych, tak, no bo nigdy nie prowadzono z Patrioty, prawda, czy takie właśnie, czy ta tarcza Dawida były testowane w warunkach bojowych od kilkunastu lat, więc tam można było to poprawiać, co nie działało, wymienić i tak dalej. Te systemy przeciwbalistyczne to są ich pierwsze testy tak naprawdę, czyli pierwszy raz z rzeczywistym przeciwnikiem w warunkach wojennych to jest testowane i jak się okazuje, to niespecjalnie działa. Znaczy, na przykład nie włączają się w ogóle, albo na przykład atakują się wzajemnie te antyrakiety, to widzieliśmy na tych zdjęciach, więc no coś tam jest, prawda, pewnie za 3 wersje, prawda, będzie wersja 3.0, może to zacznie działać, teraz nie działa. Natomiast tam jest niszczona krytyczna infrastruktura Izraela, który, przypomnijmy, jest wielkości jakiej? Pół województwa mazowieckiego, trochę więcej, tak? No ale jakoś tak, także to nie jest duży obszar, tam nie ma gdzie uciekać, relokować zakładów i tym podobne, więc ten program rakietowy jest realnym zagrożeniem dla egzystencji Izraela. Natomiast no znowu, to jest bombardowania znowu na 2 tygodnie, no bo można zbombardować te fabryki, które są nad ziemią, niektóre, które są pod ziemią, które nie znajdują się znowu w górach, ale jak widać było przynajmniej na tych zdjęciach, które IRGC parę razy publikowało, to tam są pod tymi górami całe miasta, gdzie można jeździć wielkimi ciężarówkami swobodnie. Ile tego jest, nie wiemy, w których miejscach nie wiemy. A nawet jeżeli Izrael wie, no to patrz paragraf 22, to znowu trzeba z tej góry zrobić dołek. Nie da się w prosty sposób.
Więc to, co jest na powierzchni, prawda, można uszkodzić i większość z tego już została uszkodzona chyba w ciągu pierwszych 3-4 dni tego konfliktu, bo teraz jak widziałem, to jest jakieś polowanie, tu jakieś tam zakłady, które robią jakieś tam ośki do tych tam wirówek, jakieś inne, które robią jakieś fragmenty do silników, czyli schodzimy do podwykonawców. Czyli to znowu tak naprawdę jeszcze 3-4 dni i w zasadzie będzie można powiedzieć, dobra, to co wystaje nad ziemię, Izrael zniszczył, uszkodził, już tego nie ma. Więc, no ale to znowu to wojna by się za chwileczkę zakończyła. Więc trzecim pomysłem Netanyahu, i to są pomysły, które są generowane co chwilę, jest właśnie zmiana reżimu. No, to zmiana reżimu jest rzeczywiście dobrym pomysłem, bo to jest mniej więcej wojna na 2 lata. Jak nie na 3. Tyle tylko, że z doświadczeń, z sukcesów amerykańskich w Afganistanie, Iraku i w innych krajach widać, że no, zmiana reżimu może nastąpić, a potem mamy piękne zdjęcia z ewakuacji, prawda, czy tak jak z Saigonu. Więc co więcej, właśnie to bardzo dobrze, żeście powiedzieli, że kolejny, na przykład w tej chwili, na przykład Ajatollah Khamenei to jest ten człowiek, który wydał fatwę i on nie pozwala IRGC do tego, żeby te bomby atomowe konstruować, to tam się aż pali, prawda? Zresztą od zawsze. Natomiast Khamenei powiedział, nie, to nie wolno, bo to jest, prawda, niezgodne, Allah nie pozwala. W związku z tym jest fatwa, której oni nie mogą ominąć, no bo to jest teokracja, prawda? Trzeba pamiętać. To nie jest normalny reżim autorytarny. To jest reżim, prawda, w którym kler, prawda, czyli księża, krótko mówiąc, rządzą. Sędzia musi być księdzem, tak? Urzędnik wysoki musi być księdzem, już tak mówiąc wprost po polsku. Ci, którzy zatwierdzają ustawy parlamentarne, muszą być biskupami, tak byśmy sobie powiedzieli, czy rządzą kardynałowie, tak? No, przekładając to na naszą hierarchię, tak? W związku z tym nie może być tak, że jak papież, prawda, coś powie, to oni mówią, nie, my sobie zrobimy jak chcemy, no bo ten ajatollah, prawda, przywódca duchowy jest jednocześnie cesarzem i papieżem, byśmy powiedzieli w jednym, tak? Czyli ma władzę to administracyjną i ma władzę duchową w jednej ręce. W związku z tym, A Wojtku, nie rozumiem jednej dobrze. rzeczy, przepraszam, że ci przerywam. Bo ty mówisz, że Izraelowi zależy na tym, czy konkretnie Netanyahu zależy na tym, żeby ten konflikt trwał jak najdłużej. I ja rozumiem, że to jest motywowane wewnętrzną sytuacją polityczną w Izraelu. Ale przecież my doskonale wiemy, że oni mają zapasów amunicji chociażby do tej tarczy słynnej, do Iron Dome, na mniej więcej jeszcze może tydzień, może 2 tygodnie, no góra 3 tygodnie i co dalej? I No kto będzie wtedy bronił nieba Izraela? Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Że o to właśnie chodzi, przecież to na tym wszystko polega, że Netanyahu zaczął, a Trump ma kończyć. I to, że Trump w ogóle, no zaraz sobie do tego dojdziemy, ja tylko jeszcze dojdę do tego Khameneiego, no tego Khameneiego właśnie to, że zaproponował Katz, żeby go odstrzelić, no to jak właśnie, jeżeli dojdzie do zmiany reżimu, no to jak nie będzie Khameneiego, to już nie będzie tych fatw. Więc każdy kolejny, który się może pojawić, a pojawi się mniej ugodowy, po prostu powie, że tak, że fatwą, mamy nową, tak? Mamy nową wersję 2.0. Więc to jest jak gdyby miałem jakoś ładnie opowiedzieć, o co chodzi. Natomiast teraz o co chodzi w rzeczywistości? W rzeczywistości celem Izraela i to celem już coraz bardziej, nawet właśnie w owym Jerusalem Post, czy nawet lepiej w Arutz Sheva polecam, czyli Times of Israel, bo to jest takie już skrajnie prawicowe, taka ich gazeta, taka właśnie bliska Likudowi, bo oni mają jeszcze własną, która się nazywa Likudnik, ale ta właśnie Arutz Sheva jest po prostu napisane wprost, że oni chcą z tego zrobić drugi Irak. Drugi Irak albo drugą Syrię. Czyli państwo, które jest upadłe, rozpadające się, z wojną domową, no bo to jest wtedy państwo, które absolutnie nie zagraża, tak? Nawet taki Egipt po rewolucji, proszę zobaczcie, jak Morsiego obalili, niby tam te Abramsy gdzieś tam stoją, a pieniędzy na żołd nie ma, więc to jest tak, że to są państwa po prostu upadłe. Państwa albo takie, które nie mają żadnej obrony przeciwlotniczej. Krótko mówiąc, nie są, znaczy partyzanci mogą sobie przyjechać, postrzelać rakietkami na granicy, ale nie są w stanie zagrozić, prawda, Izraelowi. Zagrozić Izraelowi może regularna armia, no na przykład właśnie taka, jaką ma w tej chwili Iran, z potencjałem rakietowym, z potencjałem nuklearnym i tak dalej, a wszystkie te inne państwa, nawet jeżeli one są w totalnym chaosie i się nie podźwigną ani Irak, ani Syria przez najbliższe 20-30 lat, jak nie dłużej. A to, że tam są jakieś państwa islamskie czy inne, to ja mówię, z terrorystami, jak gdyby no, terroryści versus regularna armia, to nie jest żadne zagrożenie. To jest coś, co jest irytujące. Mogą zabić 1-2 osoby, podczas gdy jedna rakieta wystrzelona przez Iran może zabić kilka tysięcy, jak dobrze trafi, prawda? Więc krótko mówiąc, no nie jest to żadnym zagrożeniem. No i teraz właśnie wróćmy więc to jest jak gdyby cel podstawowy Izraela, cel strategiczny.
Im jeszcze zagrażają w regionie i chcą po prostu być takim autentycznym hegemonem w tym regionie, czyli jedynym tak naprawdę państwem, które ma przemysł, ma armię regularną. Nawet jeżeli to jest państwo mało ludne, jeżeli nawet ta armia, jak wystawi 200 000 żołnierzy, to już nie ma kto pracować, to tak czy inaczej to jest na pewno więcej, lepiej niż nawet w takim 90-milionowym Iranie, który byłby ogarnięty wojną domową, wojnami etnicznymi, religijnymi i co tam jeszcze więcej. Notabene Irańczycy o tym świetnie wiedzą, to tak na marginesie. To jeszcze powiem wam, bo to jest ciekawostka. Irańczycy w tej chwili, tam jest przecież opozycja, nawet opozycja przecież w ramach tego samego układu rządzącego i to taka dosyć, powiedzmy, silna. Trochę, no może złe porównanie, ale no, przypomnijmy, że w czasach komunistycznych w Polsce też tam nie było jednolicie i to komuniści sami przewrócili sobie swój ustrój, prawda, w pewnym momencie wewnątrz, a część z nich stała się szczerymi demokratami, prawda, i obserwujemy ich teraz jako komentatorów już głównie w różnych mediach, wiemy o kim mówimy. W każdym razie, więc tam jest ta opozycja, ale ta opozycja teraz się cała skupiła wokół sztandaru. I to właśnie w związku z tym oni wiedzą o tym, że celem Izraela jest doprowadzenie do takiej irakizacji tego Iranu, do doprowadzenia do tego, pamiętajmy, tam są na północnym zachodzie są Kurdowie, na południu, czyli na granicy, nad samym morzem mieszkają Arabowie, prawda, czyli sunnici Arabowie, plemiona arabskie, którzy też kiedyś parę razy Izrael właśnie nawet apelował o to. Saudyjczycy kiedyś zresztą też tam mieli taki pomysł, żeby tam zrobić jakieś powstanie i żeby nad tą właśnie odciąć Iran od morza, prawda, bo nad morzem są ci Arabowie, zrobić dla nich republikę. Mamy Beludżów na granicy z Pakistanem, mamy Pasztunów, prawda, gdzieś tam na północy, więc ten żywioł, można powiedzieć, na północy jeszcze Azerowie, prawda, przecież jest Azerbejdżan, więc, czyli te ludy tureckie, więc to nie jest państwo jednolite etniczne, nie jest też jednolite religijnie i sprytny macher, który byłby w stanie to zrobić, a Izrael ma takowych, a Stany Zjednoczone na pewno mają, bo już raz przecież przewracali im rząd przy pomocy operacji Ajax. Jakby nie było, jest w stanie doprowadzić do jakiejś tam pomarańczowej, zielono-niebiesko-żółto-czerwono tej lawendowej rewolucji. I krótko mówiąc, może ta rewolucja nie wygra, ale zostawi kraj po prostu w stanie chaosu. Oni o tym wiedzą i to jest na pewno cel taki dalekosiężny Izraela. Natomiast no, cel właśnie osobisty Netanyahu, no to jest im dłużej będzie trwał konflikt, no już tak, Hamasu już prawie nie ma, albo inaczej, Hamas jest, ale już mało rakiet wystrzeliwuje w kierunku Izraela, więc trudno jest tutaj kimś straszyć zewnętrznym, a naprawdę jak sobie prześledzimy, zresztą ludzie teraz ostatnio komentujący moje opowieści podrzucają jeszcze, bo ja też nie wszystkie pamiętam, podrzucają właśnie to, jak Netanyahu, kiedy mu się na przykład poprzednio rozpadały koalicje, co on robił. Na przykład była taka słynna sprawa, rzeczywiście był taki poważny upadek rządu, jemu się wtedy zaczęły te procesy. To, co się stało, nagle w cudowny sposób policja wjechała, nie wiadomo czemu, bo to w czasie świąt, do meczetu Al-Aqsa i zaczęła pałować tych ludzi w środku. No i te zdjęcia, prawda, tych pałowanych kobiet na cały świat arabski, w związku z tym tu oburzenie, Hezbollah wystrzeliwuje rakiety, Hamas wystrzeliwuje rakiety, Izrael odpowiada, wszystkie ręce na pokład, kraj jest atakowany, już nie ma żadnego tam mrzonek o wychodzeniu z koalicji, prawda, wszyscy się wokół sztandaru. Teraz też, no, zaczęła się ta awantura z Iranem, to ten Yair Lapid, który umysłowo jest gdzieś tam w okolicach Ryszarda Petru u nas, bo i nie więcej, czyli główny lider ich opozycji, to jest ten słynny człowiek o 3 babciach, już się tam, prawda, ściska, całuje, tam pojednanie z Netanyahu, prawda, no prawie, że tam bracia krwi, nie? A jeszcze tydzień wcześniej mówił, że to jest neonazista, prawda, autokrata i tak dalej, więc no, to jest tak prymitywne dla każdego polityka szczególnie, albo osoby zajmującej się polityką, to są takie prymitywne chwyty, no ale na Boga, no 20 lat działają, więc dlaczego zmieniać, tak? I Netanyahu to są jego po prostu cele, on dlatego w tym momencie zaatakował, bo to, że Iran ma ten materiał na 10 bomb, no to mówię, to miał kilka miesięcy temu. To, że Stany Zjednoczone też nie były na to przygotowane specjalnie, bo przecież nie były, teraz się dopiero przygotowują do ewentualnego konfliktu i to, że mu parę razy już odmówił przecież Trump, to też jest opisywane bardzo dobrze. Natomiast no, Netanyahu wybrał po prostu, że sam zaatakuje i tyle. No i właśnie zrobił to, co zrobił. Natomiast to się może mu odbić czkawką, bo z informacji, które są w tej chwili, które się pojawiają, wynika, to ja mówię o tych potwierdzonych, a nie o tych tam spekulacjach twitterkowych różnych i samozwańczych specjalistów,
że rzeczywiście Izraelowi zostało tych przychwytywaczy Arrow 3 na mniej więcej 7 dni, teraz już na mniej. Co więcej, tak jak te starego typu rakiety, czyli te, które poprzednio Iran wystrzeliwał też w październiku, to tam wystarczyły chyba 3 albo 4 czyli 2 salwy tych Arrowów na jedną rakietę, czyli to jest w sumie $8 milionów, przypomnijmy, takie 2 salwy, czyli 4 rakiety wystrzelone. To w tej chwili wystrzeliwują przeciwko czemuś, co jest, nazwijmy to, kinżało podobne, tak? To do tego trzeba byłoby to nawiązać, chociaż to są inne oczywiście rakiety, no ale my kinżały znamy lepiej, prawda, niż tamte. To w tej chwili wystrzeliwują 14-15 i nie są w stanie trafić. I tam rzekomo to jest 50% przechwyconych albo mniej, więc to jest właśnie ten problem. A Iran zaczął dopiero teraz nimi strzelać, jak już tam wyczerpały się jak gdyby zasoby tych Arrowów i starszego typu, i nowszego na tych właśnie starych rakietach. Czyli teraz jak lecą 2-3 rakiety, to jest pewność, że któraś z nich trafi. No i trafiają w coraz bardziej istotne cele. No, port w Haifie jest w tej chwili wyłączony już całkowicie. Rafineria jest mocno podniszczona. Kwatery wywiadu zostały uszkodzone. Co tam w środku, to nie wiadomo, no bo jest cenzura wojskowa, ale to, że trafiło, to trafiło i to są 2-tonową głowicą, co ciekawsze. Więc to jest tego coraz więcej. Więc Izrael jest w stanie samodzielnie się bronić przez mniej więcej 7 dni. Natomiast szacują specjaliści, i to notabene izraelscy też, żeby nie było wątpliwości, że Iranowi zostało na jakieś 20 kilka dni jeszcze tych rakiet dalekiego zasięgu, o ile oczywiście ich kalkulacje przedwojenne są prawdziwe. Bo to też oni zakładali, że Iran ma około 3000 rakiet, pozbył się lub zniszczono mu około 1000, więc zostało 2000. Natomiast on zaczął wolniej wystrzeliwać, lepszej jakości. No i teraz zawsze powstaje pytanie, tam oczywiście różni mówię, domorośli specjaliści, którzy się wydźwignęli na Ukrainie, prawda, wiedzę mają, czerpią z różnych, właśnie z Twittera, z Telegramu różnych sensacyjnych. Oni twierdzą, że 90% wyrzutni zostało zniszczonych. No, Izraelczycy tak nie uważają, tak? Właśnie dlatego tak dosyć coraz bardziej rozpaczliwe żądania do Trumpa, żeby Trump bronił Izraela. No ale Trump wybrał opcję po raz pierwszy chyba w historii swojej kandydatury, prezydentury, pomyślał, tak? I dał sobie 2 tygodnie. Ale ja wiem, dlaczego on to zrobił. Znaczy, moim zdaniem on to zrobił dlatego, bo ma doświadczenia z Ukrainą i Rosją i tak jak próbował zaprowadzić swój pokój, prawda, swoim cesarskim ukazem, prawda, z nieba głosem, to nagle się okazało, że trafił na obie strony, które żadna z nich nie czuje się pokonana i żadna z nich nie chce skapitulować. Chociaż oczywiście namawia do kapitulacji głównie Ukraińców. I tutaj ma też do czynienia z dokładnie czymś takim. No, obie strony są przekonane, że wygrają tę wojnę. W związku z tym on niestety chyba zdecydował się, to dobrze, to za 2 tygodnie wrócimy do rozmów, bo będziemy mieli zupełnie inną pozycję, bo ktoś, krótko mówiąc, zorientuje się, że tej wojny nie wygrywa i będzie prosił o pokój. Ale jeżeli A tak, jak Wojtek, ty to jest... oceniasz? O właśnie, przepraszam. No tak, Wojtek, bo jeżeli tak jest, jak mówi, Wojtku, a jeżeli jest tak, jak mówisz, że tu mamy 7 dni, a tam mamy 20 dni, no to za 7 dni będziemy mieli sytuację, w której Iran tą batalię wygrywa. No tak, ale to nie jest powiedziane, bo w Iranie też trzeba pamiętać, że to, co jest niszczone w tej chwili, to przestała być już ta infrastruktura wojskowa, bo ona została zniszczona, przynajmniej to mówię, to co sterczy nad ziemią, prawda, zostało raczej uszkodzone, zniszczone i tak dalej. I jest w tej chwili polowanie na uszkadzanie systemu gospodarczego. Czyli krótko mówiąc, normalnych fabryk, normalnych zakładów pracy, rafinerii niespecjalnie, bo tam jest jeszcze problem dotyczący Chińczyków, bo Chiny, niektóre z nich są własnością chińską, a Chiny, jeżeli dobrze pamiętam, kiedyś swoim wicepremierem powiedziały, że atak na tę rafinerię jest atakiem na Chińską Republikę Ludową. I to już zmienia nam jak gdyby trochę perspektywę tego konfliktu w takiej sytuacji. Właśnie Wojtek, przepraszam, że muszę ci przerwać, bo ja zapomnę o tym. Gdzieś wyczytałem, nie wiem, czy to jest prawda, ty może potwierdzisz albo zaprzeczysz, że jakieś transporty z Chin, wyleciała jakaś masa samolotów transportowych, które miały Luksemburg, zdaje się, i zniknęła nad Iranem. No nie wiem, to znaczy, właśnie, jakie są relacje tu Chiny-Iran, kto tam co dostarcza i jakie są relacje Rosja-Iran? Znaczy ja powiem tak, mogę powiedzieć to, co wiem, prawda? Próbowałem się jeszcze swoimi własnymi kanałami dowiedzieć, bo w przestrzeni publicznej nie ma takiej informacji oprócz spekulacji. Oczywiście można uznać, że tymi samolotami równie dobrze ostatnie zamówienia z AliExpressu, nie wiem, kapibary,
coś takiego, co tam się nie transportuje. Natomiast to, co jest, ja powiem, jakie są przesłanki ku temu, że tam się coś może rzeczywiście dziać. Ponieważ właśnie ten sam generał z IRGC, on dał ten wywiad do Tasnim, można go sobie nawet znaleźć. On jest tylko w Farsi niestety, no ale jest też Google Translator, więc można sobie przetłumaczyć. On powiedział coś takiego, że ponieważ wiedzieliśmy o tym, że dojdzie do ataku, tylko nie przypuszczaliśmy i całkowitym zaskoczeniem było, że doszło w trakcie negocjacji, a nie po jakimś zerwaniu negocjacji, więc to było dla nich zaskoczeniem. Ale powiedział też, że w ciągu ostatnich 3 miesięcy, cytuję, znacznie, czy też w przeważający sposób zwiększyliśmy swoje zdolności, jeśli chodzi o zaawansowane rakiety. Chodzi o ilość tych najbardziej zaawansowanych, ja rozumiem, że tych Fatehów 3, bo tak zdaje mi się je w tej chwili nazywa. No sorry, to jak oni to zrobili? To znaczy co, podkręcili taśmę, prawda, czy nie wiem, czy skąd się mamy rzeczywistość konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. No nie ma tak, żeby Rosjanie, pomimo tego, że całą bazę mają za Uralem, prawda, poza zasięgiem bombardowań, no te embargo na nich jest, powiedzmy sobie, śmieszne, więc są w stanie sobie produkować te rakiety. Rosjanie nie są w stanie sobie zwiększyć, nie wiem, o 20-30% nagle produkcji rakiet w ciągu 3 miesięcy. A Iran byłby w stanie. No więc to jest to znak zapytania, skąd w związku z tym wzięły się te rakiety? No i zakładamy, że raczej nie z Rosji, bo Rosjanie sami z tym cienko przędą. A takich zasobników z supermarketów z rakietami dalekiego zasięgu w regionie, no to mamy tylko 2 tak naprawdę. No, czy może 3, prawda, z Pakistanem, ale tak naprawdę to mamy Kima i mamy Chiny. No, więcej tam nikt chyba nie sprzedaje w tej chwili. Więc to jest jak gdyby, natomiast z drugiej strony, ja wiem, że Irańczycy wiedzą, że twierdzą przynajmniej, że poza poparciem politycznym Chińczycy im specjalnie nie pomagają. I to ku temu można się skłonić wiedząc o jednej rzeczy, że Chińczycy pomimo tego, że są mocarstwem, że byliby w stanie, gdyby chcieli, to tam naprawdę tej broni by tyle dostarczyli, że po prostu Izraelowi by się skończyły samoloty w pewnym momencie. I bomby do bombardowania tego, bo Chiny mają potężne zdolności przemysłowe. Oni sobie mogą zwiększyć o 30% w ciągu 3 miesięcy i nawet by pewnie nie zauważyli, że zwiększyli. Natomiast Chińczycy po prostu nie potrafią polityki zagranicznej prowadzić na sposób amerykański. To jest właśnie to, co już specjaliści wskazują, dlaczego na przykład państwa afrykańskie, takie jak Mali, które zyskałyby 1 000 000 razy więcej na współpracy z Chinami niż z Rosją, wybierają Rosję. Bo Rosja, co prawda, mówi, że zbuduje im 1 rafinerię, a nie 50, ale do tego dodaje w pakiecie, prawda, tam nie wiem, w promocyjnym pakiecie jeszcze grupę Wagnera, która przyjedzie i będzie walczyć. Chińczycy tego nie mają. Oni nie mają swojego Wagnera, oni po prostu tego nie potrafią. Znaczy, obserwując wszystkie te możliwe miejsca, gdzie Chińczycy są aktywni i rywalizują, oni rywalizują wyłącznie gospodarczo. Nawet jeżeli dostarczają broń, to są zwykłe dostawy. To nie jest tak, jak to właśnie czy Amerykanie, czy Rosjanie, prawda, że dostarczamy wam tam, nie wiem, 2 wyrzutnie i 25 000 instruktorów, prawda, do ich obsługi, tak? To nie ma tego po prostu, nie ma tego kultury interwencjonizmu. Może sobie zrobią, bo oni przegrywają w ten sposób właśnie chociażby rywalizację z Rosją w Afryce, czy w innych miejscach, bo Rosjanie przychodzą z pakietem bezpieczeństwa, z czym nie przychodzą Chińczycy, krótko mówiąc. Oni przychodzą... Zdaje się, że Putin mówił o tym, że wysyła tam jakichś specjalistów do Iranu z pomocą. No tak, tylko właśnie... A teraz to potwierdza twoje słowa. Znaczy, natomiast właśnie jeżeli chodzi o Rosjan, no Rosjanie mają oficjalnie pakt wojskowy z Iranem, tyle tylko, że Rosjanie znowu, Putin został zapytany wprost, dlaczego nie pomagacie Iranowi, tak? Dlaczego nie ma... No on powiedział, bo Iran się o to nie zwrócił. To jest ciekawe. I druga rzecz była jeszcze, Putin powiedział już sam z siebie, że Rosjanie oferowali jeszcze przed wojną przesłanie właśnie systemów obrony powietrznej. Bo przypomnijmy, że z tych systemów obrony powietrznej rosyjskich, a nie własnych, to oni mieli jakąś tam 1 krzywą baterię, czy 2 S-300 jeszcze. I to chyba też dawno temu zakupionych, bo one już były raz bombardowane rok temu, więc stąd wiadomo, że one tam od dawna stoją. Natomiast nic nowego. No i Putin powiedział, że oni odmówili, że nie chcieli tego wziąć. Ja mam pewną hipotezę tego dotyczącą, ale to jest oczywiście moja hipoteza, bo trzeba pamiętać, że co prawda Rosja chętnie pomogłaby Iranowi, pomaga Iranowi, dla nich ewentualne zwycięstwo, chociaż trzeba pamiętać, że Rosja akurat w przypadku konfliktu z Izraelem
ona ma chyba dużo lepsze stosunki z Izraelem niż z Iranem, bo przecież cała ta kasa omijająca embargo, no to przecież nie przez Iran, prawda, idzie dalej. Natomiast i to, co się działo w Syrii szczególnie, pokazuje, że ten układ z Izraelem jest silniejszy niż z Irańczykami. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Iran z Rosją po prostu rywalizował i rywalizuje. To nie jest tak, że to są towarzysze broni tak jak z Chińczykami, prawda? Pomimo rywalizacji chińsko-rosyjskiej, to tutaj nikt tego sojuszu nie rozerwie. Natomiast ten tutaj sojusz jest łatwy do rozerwania. Dlaczego przywołuję Syrię? No bo tam mieliśmy taką sytuację, w której za każdym razem, kiedy leciały izraelskie samoloty nad Syrię, rosyjskie systemy obrony powietrznej, a było tam ich sporo, no, nagle w cudowny sposób wyłączały się. Co więcej, Izraelczycy ani razu nie, bo chyba raz tylko przez przypadek zbombardowali gdzieś miejsce, gdzie są Rosjanie. Tak zawsze omijali. Teraz, jak już zaczynają mówić ci dawni generałowie Asada, prawda, no to tam się pojawia zupełnie inny obraz niż mielibyśmy wcześniej. To znaczy taki, gdzie zarówno Rosjanie, jak i Asad podawali Izraelczykom lokalizacje i informacje na temat transportów irańskich. Ponieważ Iran, jak już się pojawił na terenie Syrii, to po pierwsze, jak im więcej było Iranu, tym mniej było Rosji. I co więcej, no Irańczycy po prostu zaczynali tą Syrią rządzić, co się, jak okazuje, nie bardzo podobało Asadowi. No i właśnie ta współpraca. No i faktem jest, że co prawda Izrael też atakował armię syryjską, ale najczęściej atakował, tak w 90% tych ataków, nawet jeżeli ginęli tam syryjscy żołnierze, ale to były ataki na irańskie magazyny, irańskie transporty, bazy syryjskiej armii zajęte przez IRGC, nie wiadomo na ile z dobrą wolą, no bo Iran pamiętał, że to on tak naprawdę, to jego wojska, Hezbollah i IRGC, pozwoliły Asadowi wygrać wojnę. Przecież to, że Rosjanie sobie fruwali tam w powietrzu, to raz, natomiast regularne jednostki irańskie, pamiętam w Aleppo, jak publikowali nekrologii na przykład, to po jednym dniu to tam ich kilkuset ginęło, więc to pokazuje, ilu tam musiało być na linii frontu. I 30 000 żołnierzy Hezbollahu, którzy też byli pod kontrolą irańską, a nie rosyjską. Więc tutaj ta rywalizacja irańsko-rosyjska była bardzo wyraźna. A współpraca jest bardzo prosta. No, Iran przeszkadza Stanom Zjednoczonym, więc Rosjanie będą pomagali Iranowi. Natomiast bo dla nas to jest tak, że u nas w naszej mentalności sojusznik to jest sojusznik, to na stałe i ze wszystkim. Natomiast no, na całym świecie w tej chwili mamy Turcję, prawda, która z jednej strony z Rosjanami się bije, gdzie się tylko da. Jak się pojawiają Rosjanie w Libii, to z drugiej strony pojawiają się wojska tureckie. Jak w Syrii, to z drugiej strony wojska tureckie. Jak w Somalii, to z drugiej strony wojska tureckie, które te ich armie pełnomocników tłuką się przez jakiś czas, a potem sobie nagle Erdogan znowu z Putinem zawiera pokój, prawda, i wszyscy są szczęśliwi. Więc to pokazuje, że trochę inaczej się prowadzi tę politykę sojuszy, więc ja przypuszczam, że Rosja by chętnie pomogła, ale też nie jest specjalnie zainteresowana wielką potęgą Iranu. Proszę zobaczyć, Iran w tej chwili może być arogancki. Dostarczył Rosjanom drony Shahid, prawda? Ja przypuszczam, że nie gotowe drony, tylko technologie, bo nie sądzę, żeby oni tyle produkowali i wysyłali, prawda, bez przerwy, mając swoje własne potrzeby zbrojeniowe, to są proste drony. No ale coś tam wysyła w każdym razie do tej Rosji. Może być arogancki, bo ma tysiące rakiet, Rosja jest wyczerpana wojną. A za chwileczkę to Iran po tym, przecież ta wojna się zakończy tak czy inaczej pokojem. I nagle Iran będzie potrzebował rosyjskich inżynierów albo rosyjskiego sprzętu do odbudowy energetyki, Chińczyków do odbudowy czegoś tam więcej i będzie to zupełnie inna pozycja negocjacyjna. Czyli Rosja tam dalej wróci, no bo przecież nie Amerykanie się tam pojawią, prawda, czy Izraelczycy, natomiast wróci z innej pozycji, tak? Wróci z pozycji siły. Tak mi się wydaje, prawda, że to może w tym kierunku zmierzać i dlatego mamy taką właśnie układankę, że to nie jest kwestia tego, czy Iran wygra, tylko jakim stanie będzie Iran po tych 2 czy 3 tygodniach wojny i jakim rozmówcą będzie na przykład kolejny, czy tam ten ajatollah, czy następny dla Putina. Czy tam Arakci dla Ławrowa, prawda? To będzie zupełnie inna rozmowa prawdopodobnie. Wojtku, jak już jesteśmy przy tym, powiedziałeś o tych 2 tygodniach, które Trump sobie daje na podjęcie decyzji. Twoim zdaniem jaka to będzie decyzja? Bo co prawda, jak przypominałeś panią Gabbard, tak, ona tam te 3 miesiące temu na tym Kapitolu mówiła, że
Iran nie buduje No, broni nuklearnej. CNN przypomina codziennie ją, prawda, złośliwie Tak, zresztą, że nie buduje, a tu pan Trump mówi, że no, myli się jego szefowa wywiadu narodowego, to ona się myli po prostu. On ma tu jakieś inne dane, skąd on ma dane, no to pewnie się dowiemy. Ale to wiemy, od Archanioła Nataniela, tak? A, od Archanioła ma. To by do niego pasowało, to do Trumpa to dosyć tak, to pasujące jest do tego człowieka. Ale jakąś decyzję podjąć będzie musiał, czy też nie będzie musiał podjąć tej decyzji i będzie, że tak powiem, przesunie te wojska, skończy się to tylko na takim machaniu szabelką, czy też wejdzie w ten konflikt, a jeżeli wejdzie, to jakie to może mieć implikacje międzynarodowe już tak na koniec? Znaczy tak, moim zdaniem punktem komfortu największym takim idealnym punktem komfortu dla Trumpa będzie, kiedy on zadzwoni do tego Netanyahu po tych 2 tygodniach i powie, no i co, nawojowałeś się, tak? A w którym bunkrze, prawda, w tej chwili siedzisz, tak? Bo już nikt cię nie jest w stanie zidentyfikować. To teraz już daj się dorosłym ludziom, prawda, zająć polityką zagraniczną. Dla niego to byłoby coś takiego, czyli żeby on był rozjemcą i kandydatem do pokojowego Nobla, krótko mówiąc. I to byłoby dla niego najwygodniejsze. Najwygodniejsze i wewnętrznie, i zewnętrznie. Natomiast jeżeli w ciągu tych 2 tygodni okaże się, że Iran zdecydowanie zacznie wygrywać na przykład, czy rzeczywiście nie będzie skłonny do rozmów, czyli Izraelczycy nie dadzą rady zniszczyć tego Iranu w dostateczny sposób, to Trump może się włączyć, znaczy prawie na pewno wtedy się włączy do wojny i są teraz 2 scenariusze. Jeden scenariusz najbardziej prawdopodobny i jeden taki, który byłby samobójstwem dla Trumpa, więc on jest, ale wiemy, że Trump nie takie decyzje podejmuje, ale widać, że jego zaplecze ma jednak na niego wpływ. Ten najbardziej prawdopodobny scenariusz to będzie taki scenariusz trochę à la Houthi, czyli krótko mówiąc polecą amerykańskie samoloty, zrzucą największe bomby, które mają, coś wybuchnie, Trump ogłosi, że wygrał wojnę i wróci, prawda, i powie, że Iran poprosił o pokój. Czyli krótko mówiąc, a z Irańczykami dogadają się pod stołem, tak jak już się dogadali poprzednio z Houthi, czyli Irańczycy powiedzcie, że to wy poprosiliście o pokój, jak zobaczyliście wielką potęgę mandarynkowego mandaryna, prawda, tam gdzieś nad waszymi górami. Czyli pomarańczowego cesarza inaczej. I oni się zgodzą, bo to będzie wtedy bardzo dobre wyjście, bo Amerykanie będą gwarantami tego, że Izrael przestanie bombardować. Wtedy Trump ogłosi, proszę bardzo, krótka wojna, wygraliśmy ją, kto następny, tak? A komunikat do Izraelczyków będzie, to jest, jak następnym razem będziecie próbowali kogoś zaatakować, to już do nas nie dzwońcie. Przynajmniej w tej kadencji, prawda, żeby to Trumpowi nie przeszkadzało. I to jest taki najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jest niestety również scenariusz mniej prawdopodobny, znaczy nie, bardzo prawdopodobny, ale całkowicie niekomfortowy. To znaczy, że za te 2 tygodnie, jeżeli dojdzie do ataku, ten atak nie będzie tak uzgadniany jak gdyby z Irańczykami i Trump rzeczywiście trafi w coś, co Irańczyków zaboli mocno, bo to, że tam trafi w ten Fordow, prawda, to może i trafi. Na przykład doprowadzi do skażenia radioaktywnego na przykład części Iranu i części Iraku przy okazji, bo taki scenariusz niestety tutaj jest bardzo prawdopodobny, szczególnie przy tym Fordowie. Ten Fordow jest, Irakijczycy bardzo dużo o tym w tej chwili piszą, bo to oni mają perspektywę, że to poleci wszystko dokładnie na nich. Tam im może skazić nawet 3 prowincje. Bo to jest taki drugi Czarnobyl, prawda? Wielka chmura radioaktywna zmieszana z pyłem, z piachem, która się gdzieś uniesie, a potem jak ten wiatr zawieje, prawda? To w tamtym kierunku poleci. Więc w takiej sytuacji Iran może odpowiedzieć atakiem na bazy amerykańskie. Zresztą Amerykanie teraz po raz pierwszy notabene poszli po rozum do głowy, oni zwijają te bazy, zabierają samoloty z tych baz, które są najbardziej narażone na atak i tak dalej. Ponieważ te bazy są miękkim podbrzuszem dla Amerykanów. Zresztą tak samo jak lotniskowiec w Zatoce Perskiej. To jest takie jakbyśmy, nie wiem, na jeziorze Wigry go prawie umieścili, bo to jest tak, że on nie ma gdzie manewrować, nie ma gdzie uciekać. To są strasznie zatłoczone miejsce. Jeszcze na dodatek z tych szlaków wodnych za dużo tam nie ma. I jeżeli tacy Houthi potrafili prawie że trafić lotniskowiec, nie mający tyle rakiet, to Iran jest w stanie wystrzelić 200-300 rakiet w ten lotniskowiec, któraś trafi. Obrazek wracających w trumnach amerykańskich żołnierzy to jest coś, co jest totalną klęską ruchu MAGA i totalną klęską Trumpa. Tak? Bo przecież to z tego punktu widzenia trzeba się na to patrzeć. W związku z tym i wtedy możemy mieć rzeczywiście do czynienia z długą wojną i uwikłaniem Stanów Zjednoczonych w konflikt a la iracki. Z czego Persowie to nie Irakijczycy, prawda? To nie jest armia iracka, która potrafiła
potem porzucić cały sprzęt i uciekać na piechotę. Oni się będą bronić prawdopodobnie do ostatniego. A jeżeli nawet Amerykanie wejdą, to przecież do Iraku musieli skoncentrować tam 200 kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy plus Saudyjczyków. Saudyjczycy tym razem nie wejdą. W związku z tym, z którego terytorium? No z Iraku musieliby w tym momencie Amerykanie, czyli musieliby wylądować w Iraku i wjechać do Iranu. To może być, no krajobrazy w Iranie są między innymi takie jak za mną, to znaczy Afganistan 2.0. Z koniecznością zdobywania, prawda? No pewnie, że wygrają tak tę wojnę. Natomiast to jest znowu 10-letnia wojna, jakiś tam reżim osadzony, który będzie zwalczany partyzancko, więc no mamy powtórkę, to znamy to już jak gdyby z historii. No to jest coś, co jest zabójczego znowu dla republikanów i dla ruchu MAGA. Stąd właśnie Trump... Wojtku, no. Tak. Pytanie mam takie, bo oglądają nas ludzie, których być może bliscy gdzieś tam są w tym regionie, no bo to może być Egipt, mogą być jakieś inne kraje sąsiednie, nie wiem, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jak ty to oceniasz? Bo bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś w Polsacie, że raczej trzecia wojna światowa nam nie grozi. Natomiast pytanie, czy ci ludzie tam są bezpieczni, czy no na przykład wypoczywający w Egipcie nasi rodacy powinni zrezygnować z tego wypoczynku, czy śmiało mogą sobie tam odpoczywać i raczej ich nic nie dotknie złego? Nie, znaczy jedynym zagrożeniem dla Egiptu jest Izrael, prawda? Więc gdyby Izrael się zdecydował z jakiegoś powodu na atak na Egipt, no to wiadomo, prawda, że ci ludzie nie są bezpieczni. Ten konflikt jak gdyby izraelsko-irański absolutnie ich nie dotyczy. No natomiast ludzie, którzy są w Libanie, czy w Katarze, czy w Dubaju i tak dalej, no to jest zupełnie inna historia. Co prawda doktryną Iranu jest to, żeby absolutnie nie atakować krajów arabskich. Zresztą kraje arabskie na czele z Arabią Saudyjską poparły Iran w tym konflikcie. To jest ciekawostka, więc tutaj nie ma tego. No ale przy takim totalnym konflikcie jest też perspektywa zawsze zamknięcia cieśniny Ormus. No co prawda Iran po prostu to jest dla nich bardzo proste. Mogą to ją zaminować, mogą ją ostrzeliwać. To jest wąskie gardło, przez które po prostu tam jakbyście Państwo zaczęli, no tam tankowiec na tankowcu, jeden po drugim płynie, więc nie ma, więc zamknięcie jej, zablokowanie jest bardzo proste, ale to jest scenariusz mało prawdopodobny ze względu właśnie na te dobre relacje, bo to uderzy najbardziej w co? No w Arabię Saudyjską. W Arabię Saudyjską, w Irak, w Kuwejt, czyli te kraje, które są neutralne w tym konflikcie. Natomiast możliwość, czyli takiej możliwości rozlania się w tym kierunku nie ma. Natomiast no zupełnie inaczej oczywiście, no to w Izraelu, no to wiadomo, tak, w Libanie też nie wiadomo, bo Izrael coraz bardziej agresywnie tam znowu bombarduje różne cele, więc w pewnym momencie czy Liban, czy Hezbollah się odwinie, no bo to jest już ile można, prawda, być celem ataków, prawda, niesprowokowanych zresztą. Jest tego typu zagrożenie zawsze gdzieś tam będzie. Natomiast no, ciekawe to jest z punktu widzenia wewnętrznej polityki w Stanach Zjednoczonych. Dla mnie to jest najbardziej fascynujące. Przecież to, że Trump teraz, on chciał bardzo zaatakować, natomiast to, że on tego nie zrobił, bo cały ten ruch ultraprawicy, prawda, na czele z Bannonem, z Alexem Jonesem, z Carlsonem, z Posobcem nawet, co ciekawsze. Wiecie Państwo, to jest Posobiec to jest ten, który tam udaje Polaka. On był w Rzeszowie u Nawrockiego na tym wiecu, prawda. Ja go obserwuję od dawna, on tam się rzeczywiście od zera do bohatera, on się tam w tej chwili wyrósł już na jakiegoś współpracownika Rubio, więc się wspiął. Co prawda jego polskość oznacza, że co chwila tylko pisze, że tam leci jeść pierogis, albo kielbasa, albo bigos, bo te słowa zdaje się po polsku sobie przyswoił, no ale tak czy inaczej, nasz człowiek w Hawanie, tak? Więc krótko mówiąc, oni wszyscy wystąpili przeciwko Trumpowi. Posobiec przywołał wystąpienia, te takie tweety Trumpa jeszcze tam sprzed kiedyś, kiedy on krytykował Obamę właśnie, że klęski polityki zagranicznej Obama ma, w związku z tym zaatakuje Iran, prawda? Obama nie potrafi prowadzić polityki, więc zaatakuje Iran. Natomiast no, to jest... Tam się w tej chwili ten ruch MAGA, może ja mówię teraz na wyrost, ale zaczął się sypać. I to tak sypać się z punktu widzenia filarów ich polityki. Proszę zobaczyć. Oni mają takie 3 podstawowe, czy mają więcej, ale takie podstawowe filary polityki MAGA. To jest tak. Liberalizm gospodarczy, prawda? Republikanie, prawda? Czyli mniej regulacji, mniej państwa w gospodarce. No przecież to jest to, co zrobił Trump. On rządzi gospodarką przy pomocy dekretów stanu wojennego. No, to kim nawet tak nie robi? Tak? Czy Xi Jinping? Czyli idzie to w kierunku gospodarki centralnie kierowanej, gdzie ręcznie cesarz ustala dzienną stawkę celną. No to, no mówię, dyktatorzy są bardziej przewidywalni.
a jeszcze teraz chce szefa Fedu odwoływać i tak dalej, albo nakazywać, żeby iPhony były produkowane w Stanach. To jest ręcznie kierowana gospodarka, no to nie jest gospodarka liberalna. Potem drugi filar jego polityki to było mniej, zresztą całego tego ruchu MAGA, mniej centrali, prawda, czyli rządu centralnego w polityce stanów poszczególnych. Żeby to szło w kierunku konfederacji, nie? Żeby tutaj... Jest więcej. Niezależnie. No a teraz on przecież ręcznie ingeruje w politykę poszczególnych stanów, chce sprawdzać, jego rząd żąda od uniwersytetów, żeby mogli pisać im programy, sprawdzać background ideologiczny, czy przypadkiem lewicowi nie są wykładowcy oraz studenci. Teraz, żeby student dostał wizę do Stanów, będą przeglądali jego media społecznościowe, czy przypadkiem nie ma tam czegoś nieprawomyślnego z punktu widzenia ideologicznego. Od razu powiem, Chińska Republika Ludowa tak nie robi. Może jakby ktoś w Korei Północnej chciał studiować, to może. Więc to jest kolejny, czyli to jest ingerencja głęboka państwa, no tak jak trochę państwa totalitarne nawet. Już nawet nie autokratyczne, tylko totalitarne, tak robią i robiły. No i mamy teraz ten trzeci filar, prawda, który był budowany, na którym się wydźwignął Trump. Nigdy więcej głupich wojen, nie naszych wojen, które nas wciągną w długotrwałe konflikty. No z całą pewnością to jest wojna, w którą go wciąga Netanyahu, potencjalnie, tak jak powiedziałem, taka typu irackiego albo afgańskiego i on się daje w to wciągać. To w zasadzie jedyny filar, który zostanie, to jeszcze imigracja. No ale patrząc się na jego konsekwencje, zaraz kurczę zaprosi, to jeszcze powinien zaprosić wszystkich z Wenezueli, prawda? I to już będzie komplet. No, czyli zostaje tak naprawdę jedyny filar magii, to jest ta migracja, więc ci ludzie tam z tej magii właśnie z republikanów po prostu Wojtku, przerwało? No, naszą politykę. My będziemy mieli zaraz wybory połówkowe. No, czyli te uzupełniające jak gdyby, gdzie możemy stracić obie izby, jak się w tej chwili na to wskazuje. Tym bardziej, że właśnie za ten rok te wszystkie cła, te wszystkie awantury zaczną już uderzać w konsumentów. Oni teraz za chwileczkę to odczują. W związku z tym to nie jest takie proste, albo zakłady zaczną tam padać jeden po drugim, jak się nie dogadasz z poszczególnymi krajami w sprawach gospodarczych. Więc pokazuje to, że Trump, podejmując tę decyzję, no stawia wszystko na jednej szali, krótko mówiąc. A niestety opinia publiczna amerykańska ma to do tego, że tam jeszcze nie ma takiej cenzury wojskowej jak w Izraelu, może wprowadzą. I tam dziennikarze, jeżeli będzie to ustawka z Iranem, prawda, czy tak jak z Huti była, no to oni to za chwileczkę opiszą. On nie ucieknie od tych pytań. Najecie Grenlandię. Zaczęliśmy od Iranu, skończyliśmy na Stanach Zjednoczonych, nieprzypadkowo. Ale myślę, że to jest bardzo dobra klamra i dobry moment, żeby podziękować naszemu ekspertowi. Wojtku, jesteśmy Ci bardzo wdzięczni za ten wykład. Myślę, że nasi widzowie dużo więcej będą teraz wiedzieć na temat tego, co się rzeczywiście tam dzieje. No i jeżeli pozwolisz, to będziemy korzystać następnym razem, kiedy będzie taka okazja, z Twojej ogromnej wiedzy. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Dziękujemy, proszę Państwa, dziękujemy Wojtkowi za udział w dzisiejszym odcinku, a my żegnamy się z Państwem i zapraszamy już w poniedziałek. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia.